Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj Agata z Turtur Polka w Turcji. Dzisiaj taka ładna pogoda, 13 stopni, czyli zima w rozkwicie. I jedziemy na małą wycieczkę szukać śniegu. W górach już spadł śnieg, właśnie dlatego jest tutaj ochłodzenie na dole nad morzem. I mimo, że nad morzem można się kąpać, o czym sama wiem, bo się kąpałam w zeszłym tygodniu i planuję co tydzień kąpać się w niedzielę w morzu, mimo zimy, to jednocześnie w górach jest też śnieg i jedziemy go szukać. Skręć w lewo. Jak świeci słońce, nie? Ja nie mogę, ale dobrze. Teraz już mnie nie dziwi, że centrum narciarskie tutaj mają otwierać, tylko że budują i coś nie mogą wybudować, czy tam otwierają, nie mogą otworzyć. Tu naprawdę jest śnieg i ten śnieg będzie dosyć długo. Ale dobrze. Wszędzie pełno ludzi zjeżdżają na sankach, na pupie, co kto ma. I to jest bardzo tureckie, że wszędzie, nawet przy drodze, można ustawić sobie krzesełka, pozostałości po pandemii, po lockdownach. Ale to jest takie bardzo tureckie. Czajnik, parza się herbatkę i bez tego to po prostu nie ma życia w Turcji. Wszędzie można tą herbatkę zaparzyć. To jest piękne. No kurde, jest trochę zimno, ale fajnie, że jest słońce, też fajnie, że w Phuket akurat jest słońce. Robimy bałwana? Ale dobrze. Ile tu jest tego śniegu? To jest mnóstwo tego śniegu. A tutaj sobie ludzie nie mieli ciuchów na zmianę, więc sobie w słoneczku suszą zmoczone ubrania. W szarawarach pewnie pod spodem mają kalesony i to wszystko, jeżeli chodzi o strój na śnieg. I też sobie... Ale zimno teraz zawiało, ja nie mogę. Mąż się ze mnie śmieje, bo przecież w Polsce widzieliśmy śnieg. Ja nie uwierzyłam, że tutaj może być prawdziwy śnieg i prawdziwe zimno. Więc wzięłam, wiecie, takie typowo bezrękawnik, bluzę, jakieś tam zwykłe przemakalne spodnie i wziąłam jakichś grubych czapek, ani niczego. Mówię, po co, nie? A tutaj jest tak zimno, że wszystko, centralnie nasze narciarskie ciuchy by się przydały. One by były najlepsze. Nawet butów nie mam porządnych na śnieg, no to już się nie będę tłumaczyć. Teraz będzie widać, jak to wszystko w całości wygląda. To jest fajne, że Turkom nie potrzeba pogody jakiejś, znaczy ważne, żeby nie padało słońca, a tego tutaj mamy akurat dużo, że jakby latem są pikniki tutaj, a w zimie są też pikniki w śniegu, no i kurczę, zarobiście. To jest też takie typowe od razu, że Turcy cały dom tak naprawdę przenoszą, a raczej całą kuchnię przenoszą do takich pikników. Są koce, są nawet te szklaneczki nie są pite w jakichś tam, wiecie, plastikach czy czymś, tylko to musi być wszystko z podstawką, ze łyżeczką w szkle, a nie tam w byle czym. Więc wszystko się pakuje do auta i się przywozi. Tak samo talerze, jeżeli się robi tutaj, oni robią chyba grilla, tutaj rozpalają ognisko, przywieźli sobie gałęzie i będą palić ognisko i robić sobie jedzonko. No kurczę, super. Tak, oni będą grilla robić, Arda, tutaj. Widzisz? Będą jedzonko robić.
Tutaj mają w knajpie nawet łóżeczko dla dziecka i taki chodzik. Co, podoba ci się, Bartuś? Przyszliśmy sobie do takiej knajpki, która mi się bardzo kojarzy z jakąś knajpką w schronisku w polskich górach, ale to oczywiście zupełnie inny klimat, bo tutaj jest tylko jedna warstwa szyb w oknach, a nie 3 na przykład jak u nas w jakimś schronisku górskim. Można sobie wypić taką herbatkę z takim rumiankiem górskim, nie, szałwia górska to się nazywa, czyli ada czaj po turecku, no albo klasyczny czaj, a my ponieważ jesteśmy głodni, to jeszcze będziemy jeść. Hayır, güzel görünüyor. Dzień dobry, a dzisiaj dla kontrastu biegnę nad morze wykąpać się. W moi instagramowi obserwatorzy to już wiedzą, bo tydzień temu zaczęłam. To jest jedno z moich postanowień noworocznych. Zrobienie czegoś dla siebie, tylko dla siebie, nie dla dzieci, nie dla rodziny, tylko dla siebie. I stwierdziłam, że zabiorę się trochę za moją formę fizyczną, bo z nią było ostatnio słabo. Nie wchodząc w większe jakieś tam detale, no to po prostu nie mogę schudnąć od porodu. Źle się czuję, nie mam energii, mam dość. Więc postanowiłam, że będę raz w tygodniu morsować w Morzu Śródziemnym. Przy czym morsowanie według mojego brata, który jest morsem, i według Google'a to jest w wodzie, która ma poniżej 14 stopni, a woda tutaj ma 18 w tej chwili. Tydzień temu miała 19. No więc średnio to można nazwać morsowaniem, ale dla Turków to i tak jestem szalona. Plan jest taki, że biegnę od siebie z domu, marszo biegnę, bo jeszcze wracam do biegania, nie chcę sobie zniszczyć kolan po tak długiej przerwie. Marszo biegnę na plażę Kleopatry, tam chodzę do wody i wracam. Taki plan. Bardziej jestem nastawiona tutaj na pływanie niż na bieganie, no ale przy okazji rozgrzewka, dobra rzecz. No i zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie. Na razie, po pierwszym razie, ci co mnie właśnie siedzili tydzień temu wiedzą, byłam super rozgrzana, bardzo zadowolona. Miałam taką duży wyrzut energii, że miałam też okazję od razu się dobrze odżywiać, więc ogólnie wszystko jakoś tak fajnie się poukładało. Zobaczymy, jak będzie w tym tygodniu. W tym tygodniu jest bardzo duża różnica temperatur. W zeszłym tygodniu, jak pływałam, było 19 stopni powietrza, 18 stopni woda. Nie, odwrotnie. 18 powietrza, 19 woda. A teraz jest w tej chwili 9 stopni powietrza, a woda ma 18 stopni, więc zupełnie w drugą stronę. Zobaczymy, jak mi pójdzie. No dzisiaj jest wiaterek. Jest wiaterek. Ponoć wysokość fali nie jest za duża. Mam nadzieję, że tak jest, jak prognozy pokazują, bo jak będzie duża fala, to ja po prostu nie wejdę, bo będę się bać. Ja co prawda umiem pływać. Pływałam kiedyś wyczynowo, jako dziecko w klasie sportowej, pływackiej właśnie, ale jednak może dlatego właśnie nie chcę robić głupot. Więc zobaczymy, jak będzie. A mam nadzieję, że mi się uda zanurzyć. Jakby chodzi o to, żeby zanurzyć się w tej wodzie, doznać trochę takiej fajnej odmiany. Check the mic and make sure it sound right, boys. Tu jest fajny klimat przy samej plaży Kleopatry, bo normalnie w niedzielę, tak po południu albo wczesnym południe, jest mnóstwo ludzi, którzy siedzą w kawiarniach na kawie i na papierosie. Taki styl życia. A dzisiaj o tej porze, o takiej wczesnej, to są tylko spacerowicze turyści. Turków to nie za bardzo widać. Dobra, zamiast gadać, to idę, żeby nie ochłonąć po tym biegu, żeby być ciągle rozgrzana. Plaża puściutka, fali nie ma. Idziemy. Dobra, trochę falki jest, ale jest to jak najbardziej do przeżycia. To się teraz rozbieram i idę. Dobra, już jestem po 10-minutowej kąpieli.
po moich włosach widać, że już jestem po. Stwierdziłam, że nakręcę, że wejdę jeszcze raz i nakręcę, żeby był dowód, że ja naprawdę pływam. O, fala jest, a nie, że robiłam tutaj wam jakąś ściemę. Jest po prostu mega, w ogóle się nie chcę wychodzić z wody, bo naprawdę ta woda jest cieplutka przy powietrzu. Oczywiście ruch w wodzie najlepszy, czyli cały czas pływam, ruszam się, bo jak się nie ruszam, jak teraz jedną ręką trzymam telefon, to jest trochę słabo. W tą rękę mi jest mega zimno, więc będę musiała szybciutko się wytrzeć po wyjściu. I oczywiście jak okiem sięgnąć, co? Nikogo nie ma. Nie ma centralnie nikogo. Przyszli jacyś ludzie w czapkach, popatrzyli na mnie jak na wariatkę, postali, porobili sobie selfie i poszli. I tak generalnie właśnie widać, że nie ma nikogo. Morze jest naprawdę bardzo fajne, czyściutkie o tej porze roku, nie ma żadnych statków sypiących, z których śmieci są wyrzucane do morza, bo niestety tak jest. Oho, fala się trochę zwiększa, to muszę uciekać. A tam wczoraj za tą górą, tam daleko, nie tam jeszcze dalej, bo teraz tego nie widać. Tam daleko byliśmy na tym śniegu. Tutaj nigdzie, jak widać, śniegu nie ma, bo to jest po prostu za blisko, jest za ciepło. Dobra, wychodzę. Jezu, jak zimno. Trzeba biegać. Dobra, przebrałam się. Mam swoją herbatkę w termosiku i chwilę się ogrzeję i spadam, bo najpierw mi było strasznie zimno, teraz jak się ubrałam, to mi jest trochę lepiej. Ale jednak, no 9 stopni to, nie oszukujmy się, nawet przy słońcu to nie jest jakaś super przyjemna temperatura, jak się jest takim prosto z wody. Jestem z siebie zadowolona. Co prawda nie jestem morsem, bo ta woda była za ciepła, ale spokojnie mogę sobie pogratulować i łączę się ze wszystkimi ludźmi, którzy morsują w Polsce co niedzielę, w tym z moim bratem i ze wszystkimi moimi obserwatorami. Także jestem bardzo zadowolona i do następnego tygodnia na to wygląda. Być może niektórzy z Was zastanawiają się, jak mój mąż i jego rodzina reagują na takie moje wybryki. No więc chciałam Wam powiedzieć, że chyba już jako ja i jako Polka już mam totalnie przerąbane, bo ludzie już prawie nie zwracają uwagi na to, co robię, bo to wszystko, co robię, jest na tyle dziwne dla nich, że już to, że się kąpię w styczniu w morzu, to już po prostu jest dopełnieniem jakby mojego wizerunku, nic zaskakująco. Ale oczywiście tak, jestem tutaj na pewno osobą nienormalną jakby w porównaniu do Turków, bo dla Turków jak jest zima, to się po prostu takich głupich rzeczy nie robi. Oni uważają, że nie można wymrażać organizmu, wykładać organizmu, brać chłodnego prysznica, hartować się. Hartowanie się to jest w ogóle obcy termin dla nich. Trzeba się jak najbardziej nagrzać, żeby nie być chorym. Jeżeli się nie nagrzejesz, to możesz być chory. Chora. Taka jest logika Turków. Mój mąż podpowiedział mi, że jak chcę tak chodzić na to pływanie, to żebym wzięła auto, podjechała autem nad morze, wykąpała się i autem wróciła do domu. Dla niego to dla niego było praktyczne rozwiązanie i dziwne rozwiązanie jest moje takie, że ja wolę biec i wracać też biegiem czy truchtem do domu. No więc widzicie, jakie różnice kulturowe tutaj nas dotykają praktycznie na co dzień. Tam są te góry, ale tam nie ma śniegu. One są niskie. Tu jest tak zwana jajla. Trzeba jakby minąć te góry, jeszcze tam dalej na wschód, tam hen prosto i tam dopiero jest śnieg. 30 minut jazdy, 40-45 minut jazdy od Alani jest do śniegu w tej chwili. Jeżeli tego śniegu napada więcej, jest znowu ochłodzenie, to jest szansa jeszcze w lutym, to możliwe, że ten śnieg będzie jeszcze jakby bliżej. Ale tak plus minus pół godziny trzeba zawsze liczyć. Pamiętacie guziki na taksówki? Wielu z Was po moim filmie bardzo się zakochało w tym rozwiązaniu i dużo osób jakby o tym wspomina, że to co się najbardziej podoba z moich filmów, to idea guzików na taksówki. Dobra, to cóż, pora kończyć ten mój piękny vlog. Powstały bardzo na spontanie. Planuję od dawna dla Was coś nagrać, ale jak się planuje taki pogadankowy film, to trzeba więcej skupienia w domu, warunków ciszy, śpiących dzieci albo nieobecnych w domu dzieci.
a z tym jest ciężko, więc jest jak jest. Stwierdziłam, że żeby przerwać moje przedłużające się milczenie i żeby zacząć nowy rok z przykopem, to zrobię taki właśnie filmik na spontanie. Tym bardziej, że wielu z was mówi, że nagrywaj cokolwiek, byleby było nagrane. No to macie cokolwiek, proszę bardzo. Dziękuję wam za oglądanie. Oczywiście jak ktoś chce, może mnie śledzić na Instagramie. Tam będziecie wiedzieli, czy dostałam zapalenia płuc, czy nie dostałam po tej kąpieli, a raczej po wyjściu z wody. Ha, ha, ha. Cześć. Görüşürüz.